Cześć, w dzisiejszym odcinku zrobimy test lasera Bosch GLL 380C. Zapraszam do oglądania. Laser GLL 380C jest to następca popularnego na budowach modelu 380p, który na pewno wszyscy znacie. My mamy wersję, którą mogliście zobaczyć w unboxingu. Wszystkie rzeczy znajdujące się w zestawie są omówione w filmie, do którego link znajdziecie poniżej. Także zapraszam do obejrzenia. A dzisiaj zajmiemy się samym laserem. Jest to wersja 380C, jak powiedziałem na wstępie. Aktualna gama urządzeń w Boschu 380 to są trzy modele. Jest 380 bez żadnej literki, 380C i 380CG. 380 jest to laser podstawowy, który posiada czarne kopułki i zasilanie bateriami. Występuje, z tego co się orientowałem, tylko w wersji w pokrowcu albo w jakiejś takiej uboższej wersji. Jest to taki startowy model Boscha Professional. Można powiedzieć, że tamten jest bezpośrednim następcą, to już jest rozwinięcie. Tutaj Bosch jakby przesunął granicę tego, co potrafi urządzenie laserowe dużo wyżej, dużo dalej. Także my zajmiemy się w tym odcinku modelem C, zasilanym akumulatorem 12V, 2A litowo-jonowym. I tak, samo urządzenie, no jego budowę już omawiałem w unboxingu, także jeszcze raz do niego odsyłam. Wykonany bardzo dobrze. Obsługa jest bardzo intuicyjna, bo jeśli ktoś miał do czynienia z poprzednim modelem, tutaj poradzi sobie równie dobrze. W porównaniu do poprzedniego modelu na panelu sterowania przybył jeden przycisk, bo były w poprzedniej wersji dwa, teraz mamy trzy. Ale sama konstrukcja, sam sposób działania jest bardzo podobny, czyli na lewym boku urządzenia, patrząc od góry, znajduje się blokada kompensatora, a zarazem włącznik. I tak jak w poprzednim modelu, tak i w tym modelu Bosch zastosował mechaniczną blokadę kompensatora, czyli po przesunięciu jednokrotnym włącza nam się linia pozioma, która co jakiś czas mruga informacyjnie, mówiąc o tym, że urządzenie nie jest wypoziomowane, i teraz możemy po prostu tym urządzeniem wyznaczać skosy. Po przesunięciu w kolejne położenie urządzenie już jest w trybie poziomowania, nic nie mruga. Istotna uwaga, jeśli jest w trybie z blokadą, tutaj jest specjalna dioda informująca o tym, która świeci się nad symbolem kłódki, czyli jest to wtedy aktywna blokada. Po przesunięciu w tryb pracy z włączonym systemem poziomowania gaśnie dioda, no i wtedy po przechyleniu urządzenie mruga, ale widać, że dioda się nie świeci. Obsługa bardzo intuicyjna, bardzo prosta. Przycisk z napisem laser, który znajduje się w tym miejscu, służy do przełączania wiązek, czyli mieliśmy poziom. Jeszcze zaczniemy od początku. Mamy poziom, osobno jeden pion, dwa piony, które dzięki temu krzyżykowi przenoszą nam też oś pomiędzy punktem na podłodze a sufitem. No i wszystkie trzy linie jednocześnie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o przełączanie linii. Proste, intuicyjne rozwiązanie. Sekwencja, jak w innych urządzeniach, poprzez kolejne przyciśnięcia się powtarza. I tutaj przycisk już oznaczony bardzo prawidłowo piktogramem, zablokuję, żeby nie piszczał, piktogramem odbiornika. Jest to przycisk, po włączeniu którego widocznie nawet w tym miejscu na koszulce linia staje się bledsza. To znaczy, że urządzenie weszło w tryb migania, czyli jest wykrywalne przez detektor. Często spotykałem się z taką opinią, że jest tryb oszczędzania baterii. No nie jest to tryb oszczędzania baterii. Wiem, że takie coś panuje, ale producenci, tworząc taki przycisk, nie myślą o oszczędzaniu akumulatora, a o pracy z detektorem. Jeśli jest wyłączona,
laser świeci światłem ciągłym. Jeśli jest włączona, zaczyna z określoną częstotliwością mrugać. Ta częstotliwość też jest różna dla różnych producentów, dlatego istotnym faktem jest przy wyborze odbiornika, aby wiedzieć, jakie ma się urządzenie, bo nie wszystkie detektory na rynku współpracują z nie wszystkimi urządzeniami laserowymi. W Boschu detektory Boscha współpracują, w DeWaltie DeWalta. U innych producentów bywa różnie, także jeśli nie jesteście pewni, kontaktujcie się z nami, zadawajcie pytania. Postaramy się doradzić w miarę naszej wiedzy. Ale wracając do Boscha. Funkcja pracy z odbiornikiem, bardzo fajna rzecz przy bardzo jasnych pomieszczeniach, przy pomieszczeniach, czy to nie pomieszczeniach, a pracy na zewnątrz. Kolejna funkcja jest to funkcja Bluetooth. Jej poświęcę osobny film, bo będę potrzebował po prostu telefon drugi. No ja swoje filmy nagrywam póki co własnym telefonem, nie mam jeszcze kamery, nie dorobiłem się, ale jak tylko będę miał możliwość nagrania, to nagram osobny odcinek o tym, jak działa i funkcjonuje ten Bluetooth, tak? Także tutaj Bluetooth jest to właśnie coś, co w Boschu stanowi o jego wyjątkowości. Jest to cecha, która go tak wyróżnia mocno na tle konkurencji. Nikt tego nie ma na dzień dzisiejszy, jak nagrywam ten film. Po prostu laser łączy się z aplikacją, dając nam dostęp do kilku fajnych funkcji takiej czarnej skrzynki, którą Bosch tu wbudował, bo w urządzeniu poza akumulatorem głównym, który służy do zasilania diod i samego lasera, jest tutaj ukryty pod klapką, nawet jest niewyciągnięty, drugie źródło zasilania. Jest tu bateria taka zegarkowa CR2032, która służy za taką dosłownie czarną skrzynkę, czyli urządzenie, gdy ma włączoną tą baterię, jest w stanie nawet mimo rozładowania czy odłączenia tego akumulatora, czyli źródła prądu, odnotować upadek, wstrząsy różnego typu, przegrzanie urządzenia, czyli jak ktoś pracował w pomieszczeniu, w którym było za ciepło, bądź wystawił na działanie słońca, on to zanotuje z datą, godziną, kiedy się zdarzenie zadziało, lub wezwie, poinformuje o konieczności kalibracji. Także tutaj jest naprawdę fajna funkcja, ten model C właśnie tym się wyróżnia od modelu podstawowego, że ma te wszystkie funkcje. I to jest jakby najważniejsze rzeczy na temat obsługi, tego co w tym urządzeniu. Omówmy teraz jeszcze raz wyposażenie. Głównym elementem tego zestawu, który mamy tutaj dzisiaj w filmie, jest urządzenie plus uchwyt BM1, który jest bardzo, bardzo udaną konstrukcją. Uchwyt posiada z jednej strony blokadę, z drugiej strony regulację góra-dół. Pozwala nam to wpasowywać się precyzyjnie w dane wysokości. Te stópki dodatkowe, mimo że sam uchwyt w Boschu jest dosyć szeroki, szerszy nawet chyba niż inne konkurencyjne, to unikamy tego, że on się tam giba czy chce wywracać poprzez rozłożenie ich na bok. Także to jest bardzo, bardzo fajne, wtedy całość jest stabilna. Dodatkowo są gumowe, antypoślizgowe wstawki tutaj na uchwycie. Sam uchwyt, jeśli już omawiamy spód, ma dodatkowe gniazdo 5/8 i 1/4 cala, więc na wszystkie kolumny, statywy, uchwyty jak najbardziej da się to założyć. No i tak, tu mamy 1/4 cala i ważna rzecz. Uchwyt, żeby na zwyczajny kołek, na zwyczajny gwóźdź móc też założyć to urządzenie. Także uchwyt wykonany solidnie. Bosch akurat, jeśli chodzi o akcesoria, to jest bardzo, bardzo porządny w tym temacie. Drugim akcesorium w tym zestawie jest adapter do profili karton gipsowych, znaczy do profili przyściennych, na których możemy przyłapać laser, robić sufity podwieszane, zabudowy różnego typu. Jest to bardzo, bardzo pomocne przy tych realizacjach. Ma dwa położenia, tymi przyciskami zwieszamy i tutaj sobie ustawiamy, można to poszerzyć. Tarcza z nóżką, można ją ustawić tak jak tutaj sobie stała podczas naszego nagrania. Tarcza posiada też magnesy, czyli właśnie gdy robimy sufit podwieszany, wieszamy laser na uchwycie
i wtedy wszelkie regulacje kolejnych elementów sufitu robimy poniżej, przymocowując tarczę i odchodząc od lasera jesteśmy w stanie zobaczyć. Tarcza ma z jednej strony podklejona jest folią odblaskową, czyli ta część jest taka odblaskowa, może to pokażę. Jak test, to test. No, myślę, że tutaj widzicie lepiej na kamerze. A ta jest przeźroczysta. Przeźroczysta też ma sens, bo jeśli odchodzimy od lasera, to jesteśmy w stanie zobaczyć też tą podziałkę. O, i jesteśmy w punkcie. Także tarczka też jest taka zmyślna. To jest element zestawu. Pokrowiec, fajne rozwiązanie. Pokrowiec z uchwytem do paska, można go sobie zaczepić, jeśli gdzieś byśmy tam chcieli się przemieszczać bez całego zestawu, tylko z samym urządzeniem, to ten pokrowiec jest. No i ładowarka do akumulatora. Przejdźmy teraz do danych technicznych, tych, które staram się ujednolicać do wszystkich urządzeń. Szczerze przyznam, że wyszukiwanie i ujednolicenie tych danych to jest ciężkie zadanie, ale tak, według tego, co udało się wyciągnąć z instrukcji, z informacji na stronach producenta, to nasz model, czyli Bosch GLL 380C, wyposażony jest w diody światła czerwonego, zasilany jest domyślnie w tym przypadku akumulatorem litowo-jonowym 12V 2A, który jest akumulatorem systemowym współpracującym z innymi urządzeniami tego producenta, jeśli weźmiemy ten sam typ akumulatora. Czas pracy urządzenia, no producent mówi o maksymalnie 8 godzinach pracy. Wszystko zależy też od tego, jak liniami, ile linii świeci, jakie natężenie wybieramy, bo w aplikacji poprzez Bluetooth jesteśmy w stanie wybierać między 3 trybami, ale tutaj będzie, mówię, osobny odcinek, jak uda się nagrać i wtedy wszystko Wam pokażę. Zasięg według producenta jest to 30 metrów bez odbiornika, czyli takiego widzialnego światła, i do 120 metrów z odbiornikiem. Dokładność urządzenia na 10 metrach to jest plus minus 2 mm. Zakres samopoziomowania urządzenia to są 4 stopnie plus minus. Mocowanie, czyli to, co mamy w obudowie, bo tak sobie przyjąłem, że to, co dostajemy w obudowie, nie przez adaptery, uchwyty, tylko to, co jest w obudowie, to jest 5/8 i 1/4 cala. Klasa odporności urządzenia to jest IP54. Wymiary 162 na 84 na 148 mm, czyli to dosyć duży ten laser, jak na konkurencyjne konstrukcje spoglądamy. Waga to według producenta jest 0,9 kg z akumulatorem. Okres gwarancyjny domyślnie po zakupie jest rok. Jest możliwość rozszerzenia gwarancji o dodatkowe 2 lata. No i cena na dzień nagrywania filmu, taka rynkowa cena, która oscyluje gdzieś tam na rynku, to jest około 2399 zł brutto. I to by było tyle z części, którą możemy zrobić tu. Za chwilę przeniesiemy się na naszą stację pomiarową, gdzie będziemy dalej testować urządzenia. Druga część testu Boscha GLL 380C. Sam sposób testowania na stacji omówiłem w filmie, którego link znajdziecie poniżej, do którego. I więc tak, zaczynamy. Zważmy produkt z akumulatorem. Jaka jest realna waga? 922 gramy, czyli te 0,9, które podał Bosch, jest jak najbardziej realne. Sprawdźmy teraz zakres kompensatora. Mamy ustawione na 0. Libelka jest w oczku. A może troszkę jeszcze podciągnę, żeby nie było wątpliwości. O, chyba trochę poza zakres. Tutaj ciężko podejść z racji tego, że jest pod spodem, ale jest teraz w oczku. Włączymy sobie laser. Nie będziemy go przykręcać, on się wypoziomuje. Tak, mamy 0 stopni pochylenia i jedziemy pokrętłem. Mamy 1 stopień, kompensator działa. 2 stopnie, kompensator działa. 3 nadal działa. 4, czyli deklarowane przez producenta. I przy 5, bo tutaj już mamy pierwszą kreskę, która mówi o 5, równo przy 5, no może trochę, tak, równo przy 5 zaczął piszczeć, czyli na naszej stacji wyszło, że urządzenie ma
5 stopni tolerancji, a nie 4 jak podaje producent. Widocznie Bosch się zabezpieczył, żeby zawsze było te 4. No i dobra, i sprawdźmy teraz o co chodzi z tym uchwytem, to co mówiłem przy stole, czyli jak ten uchwyt BM1 pozwala na regulację góra-dół. Przykręcamy sobie urządzenie. Tutaj sobie skręcę, żeby się nie ruszało. Dobra. Tu mam na sztywno poskręcane, jeszcze tutaj jeden obrót. A tutaj już mamy, widzicie, także płynna regulacja prawo-lewo. I to co mówiłem, czyli po włączeniu urządzenia, obniżę go trochę, bo aż za wysoko świeci. Bosch ma pierwszą kratkę, bo jest pierwszym urządzeniem, który będziemy testować. O kurczę, dobra. Jest, przycisk laser. O i teraz. I o co chodziło z tym mikroruchem, czyli teraz możemy sobie precyzyjnie wyregulować góra-dół, czyli jakbyśmy mieli konkretnie jakiś punkt, do którego dążymy, to tutaj bardzo płynnie jesteśmy w stanie podjechać i zjechać, tak? Ja teraz sprawdzę. Dobra, ta górna kratka jeszcze trochę opuszczę, bo strasznie po oczach świeci. Dobra, jest. Trzeba burzyć oczy, dobra. Zakręcony statyw, zabezpieczony. Tu blokujemy. Tam jesteśmy wpasowani w naszą kartkę. Bierzemy ze sobą naklejkę modelu, czyli tutaj testujemy sobie Bosch GLL 380 myślnik. Damy tak, jak producent to nazywa. I literka C. Dobra. Chodźmy na drugą stronę. Tutaj mamy nasz punkt pomiarowy. Starałem się ustawić w jednej linii. O, super, udało się odsłonić. Nie ma śmiechu, panie operatorze. Są pierwsze testy, pierwsze koty za płoty. Tak, i ta kratka należy do Boscha. I teraz ja spróbuję najbardziej precyzyjnie jak się da zaznaczyć te linie. To jest bardzo istotny temat, gdyż często podnoszony jest zarzut tego, że Bosch ma grubszą linię. Muszę być tu precyzyjny. Dlatego naszą pikę zaostrzyłem. Trochę wyjechałem mniej więcej. Tak, jeszcze tutaj spróbujemy. Nie wiem, czy na filmie to będzie widać, ale tutaj jest idealnie. I grubość ołówka wlicza się w grubość linii. No, zasłoniło się. Ciężko będzie to ująć. Ale grubość ołówka wlicza się i tak organoleptycznie pozioma linia rozchodzi się praktycznie zakrywa 3 kratki, czyli ma 3 mm. Pionowa jest cieńsza, pionowa ma na pewno 2 kratki. Także różnica w grubości linii jest. Ja tutaj skreślę, bo to mi nie wyszło. Jeszcze raz naniosę tutaj tę linię. Ok, teraz ta się wlicza. No, ciężko jest tak od boku trafić, szczerze Wam powiem. Czyli to też jest błędne. Czyli mamy 2 mm pionowej linii i 3 poziomej. Nie mamy detektora, więc nie sprawdzimy. Bosch współpracuje tylko ze swoimi, ma swoją częstotliwość, współpracuje tylko z Boschowymi odbiornikami, ale za chwilę zgasimy światło i wykonamy pomiar jasności. Cały test Boscha robimy na podstawowej jasności. Po wykonaniu pierwszego testu połączymy się z urządzeniem i postaramy się przełączyć jasność na wyższą i na niższą i zrobimy 3 pomiary, gdyż urządzenie posiada tą funkcję, więc chciałbym, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica pomiędzy tymi pomiarami. Także widzimy się za chwilę. Mam przygotowany luksomierz. Wyłączamy zaraz ostatnią lampę i zobaczymy, jaka jest wartość wiązki w trzech trybach. Także zaczynamy. Dobra. Muszę włączyć podświetlenie i tu gdzieś była taka funkcja.
maksymalnego. Dobra, mamy 0. Mam nadzieję, że widać, że jest 0. I teraz mierzymy sobie wiązkę poziomą. On zostawi maksymalną wartość. Na razie było 8. Wiązka pozioma też jest 8. Na połączeniu wiązek jest 21 i mieliśmy to w trybie standardowym. Teraz ja wyłączę, jeszcze raz zresetujemy, czyli znowu mamy 0. Prosiłbym o przełączenie na minimalne, czyli teraz wiązka jest bledsza, włączam tryb maksymalnego pomiaru. No i tu mamy 2 luksy maksymalnie jednej wiązki. Wiązka pionowa 4, 5, także tutaj jest bardziej skupiona, jaśniejsza, a na połączeniu wiązek mamy 10 luksów, 12, także maksymalnie luksometr zarejestrował 12. Prosiłbym Cię o przełączenie jeszcze na maksymalne, ja zresetuję i znowu mamy tryb maksymalnego. Pozioma wiązka w testowym egzemplarzu ma 14, góra-dół pojeżdża. 14. Zobaczymy, czy ta jest mocniejsza. Wychodzi, że nie w tym trybie. I połączenie sprawdźmy, czyli dwie diody w jednym miejscu. 35, 36 luksów, no bardziej. Wyższej wartości nie ma, także 36 luksów. Zapraszam za chwilę do podsumowania. No i podsumowanie naszego dzisiejszego gościa testowego Boscha GLM 380C. Myślę, że jest to laser, który przesunął, tak jak mówiłem, po raz kolejny Bosch wyznaczył jakby trend, granicę w rozwoju urządzeń poprzez zaimplementowanie tutaj tego systemu powiadomień, tego systemu łączności Bluetooth. Także jest to naprawdę bardzo fajne urządzenie. To jest wszystko na jego ogromny plus, bo no nie ma drugiego urządzenia na rynku, które ma tak zaawansowane sterowanie, co jest na pewno jego dużą zaletą. Dużą zaletą jest ten system, który odnotowuje upadki, czyli nie będzie więcej sytuacji w serwisie, tak jak u nas w serwisie często się zdarza, że nie, laser tylko do kalibracji, nic nie spadł, pożyczyłem koledze, on tam tylko... Nie, jak spadnie koledze, to tutaj to zostanie zapisane i nie będzie niejasności, także to jest na pewno jego największy plus. Drugim jego największym plusem według mnie jest to, jak on mocno świeci, bo świeci naprawdę bardzo mocno. W tym trybie standardowym wyszło 8 luksów na jednej linii, 8 luksów na drugiej linii, łącznie 21 luksów. Można to sterować, zmniejszyć jasność poprzez aplikację, dzięki czemu oszczędzamy baterię, a nadal widoczność tych wiązek jest na poziomie z takiej niższej półki laserów, no ale można też to zwiększyć, wtedy zyskujemy 14 luksów na jednej linii i do 36 maksymalnie. To na dzień nagrywania tego podsumowania, a mamy już za sobą kilka testów, jest to najwyższa wartość. Tym samym już teraz odsyłam Was do linku poniżej do naszego bloga, na naszą stronę www.laser.tools, zakładka blog. Tam będą podsumowania tych wszystkich wyników, które udało się podczas testu zmierzyć. Idąc dalej, plusy Boscha, no na pewno też konstrukcja, choć IP niższe niż w przypadku lasera DeWalt, także każdy z tych urządzeń, które testuję, ma jakiś taki wyróżnik, jakąś taką cechę, której nie ma pozostała konkurencja i właśnie jak gdyby funkcjonalnie wszystkie potrafią to samo, ale to Wy musicie zdecydować, na której części Wam bardziej zależy. Idąc dalej z plusów, w przypadku tego testowanego egzemplarza bardzo fajne uposażenie takie, czyli te podstawowe rzeczy, które dostajemy z urządzeniem, są bardzo przydatne, klasyczny, fajny i
od już lat produkowany uchwyt BM1, przystawka, tarczka, także to na plus. Ale żeby nie było, że to urządzenie same plusy ma, to też minusy. Minusem jest na pewno to, jak on jest przyjazny serwisowo, a nie jest przyjazny serwisowo prawie wcale. Bardzo często słyszymy od klientów, że jeśli jest z ich winy, nie oceniam serwisu gwarancyjnego, tylko to, co nasi serwisanci nam sygnalizują, jeśli jest z winy użytkownika jakiś upadek, uszkodzenie, które powoduje uszkodzenia wewnątrz, no to najczęstszą odpowiedzią Boscha jest to, że urządzenia albo nie da się, albo się nie opłaca naprawiać. No i zachęcają do zakupu kolejnej sztuki, także to jest, myślę, że jeden z największych minusów tego urządzenia. Waga, nie wiem, on jest taki średni, jest trochę cięższy od laserów z niższej półki cenowej, ale znowu jest lżejszy od DeWalta, także tutaj ciężko mi powiedzieć, czy waga jest plusem, czy minusem. No i coś, co drugi raz już spotkałem, wcześniej o tym tylko pisałem i mówiłem właściwie klientom bezpośrednio, no to grubość wiązki. Jednak można było na filmie zauważyć i faktycznie jest tak, że laser ten ma grubszą wiązkę niż pozostałe testowane przez nas sprzęty. W poziomej linii tutaj wyszło nam 3 mm. Ja kiedyś miałem jeszcze inny egzemplarz zakupiony. Też była grubsza. No, jakby też coś za coś. Jest bardzo mocno świecący, ale ma grubszą od pozostałych urządzeń linię. I tak jak w poprzednim przypadku, chcę, żebyście to Wy zdecydowali o tym, jaka jest ocena tego lasera. Ja nie będę wystawiał żadnych ocen, bo to Wy swoimi pieniędzmi głosujecie i wybieracie produkty. To, co mogłem dla Was sprawdzić, porównując też z innymi i to, co jakby jest miarodajne, to zrobiłem. Jeśli będę mógł odpowiedzieć jeszcze na jakieś pytania, wątpliwości, to zadawajcie je w komentarzach, piszcie do nas, postaramy się w następnych filmach to zrobić. No i co? Zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję, że wytrwaliście ten długi test. Jeszcze raz powiem, że rozwinięciem tego testu, jak i testu zielonego lasera, będzie osobny filmik na temat tej funkcjonalności Bluetooth. Potrzebuję do tego po prostu drugi telefon, żeby móc nagrać, jak to funkcjonuje, i będzie to wspólny filmik dla obydwu urządzeń, także na pewno link, jeśli zostanie nagrany i zmontowany, pojawi się w opisie. Dobra, nie przedłużając, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do pozostałych materiałów, do zadawania pytań. Dzięki, że wytrwaliście. Do zobaczenia. Cześć.